Witam serdecznie. Ibis Paint. Każdy rysuje jak umie. Narysujmy Amonga. Odpalamy nowy obrazek i dodajemy od razu warstwy. Ja tradycyjnie robię pierwszą warstwę jako tło, bo może mnie najdzie na jakiś dodatkowy obrazek w tle. Druga warstwa to będzie szkic, na którym będziemy szkicować nasz rysunek. Trzecia warstwa to będzie nasz line art, po którym czarnym kolorem pociągniemy już główne linie. No to szkicujemy. Wybieramy sobie albo niebieski, albo czerwony. Klasyczne kolory do szkicowania. No i możemy się zabrać do rysowania. Among ma dwie nóżki. Jedną nogę ma dłuższą, drugą ma trochę krótszą. I kreska ze spodu, z brzuszka przechodzi tak kawałek na tą nogę krótszą. Mniej więcej takiej będzie wysokości. Niestety rysuję takim zwykłą taką gumką na długopisie na smartfonie, w związku z czym te linie nie są piękne. Troszeczkę nad linią brzuszka mamy początek plecaka i mniej więcej takie u góry mamy wizjer. Wizjer, który powinien nam troszeczkę wychodzić poza obrys naszego Amonga. No, taki jest już nasz prawie Steve. Poprawimy mu jeszcze trochę nogę. Możemy tutaj poszkicować tak, jak nam się wydaje. Jeżeli już jesteśmy zadowoleni w miarę, to zmniejszamy przezroczystość, tak aby już na linearcie móc swobodnie kolorem czarnym rysować główne linie naszego Amonga. Możemy sobie zbliżyć, aby było łatwiej i śmiałymi ruchami pociągamy po tych liniach, które uważamy, że będą naszymi głównymi liniami obrazka. Jeżeli troszeczkę wyjdziemy poza linię, to potem jest gumka i możemy to przyciąć. Ok, mamy już mniej więcej. Plecak troszeczkę za ciężki, trzeba by go zrobić bardziej kosmiczny, kwadratowy. Ok, teraz możemy już gumką powycierać to, co nam się tutaj za bardzo wyszczerbiło. Oczywiście strzałką w lewo możemy cofnąć. Tutaj troszeczkę wizjera z góry. Każdy, mówię, rysuje jak umie. No i tu oczywiście należy wyczyścić wewnętrzną część naszego szkicu korpusu. Większa gumka od razu łatwiej zejdzie. No, trochę jestem niezadowolony z tej nogi. Taka trochę jest za bardzo do przodu. No to oczywiście można ją wyczyścić. Jak widzimy, to jest warstwa dodatkowa line art i nasz szkic jest w tle widoczny. Nic z nim nie robimy, nic się z nim nie dzieje, jeżeli tutaj się bawimy na obrazku. Możemy jeszcze troszeczkę tam powygładzać. Tu jeszcze kawałek wystaje. No ok, w miarę jesteśmy zadowoleni. I teraz możemy szkic już wyłączyć. Wyłączony szkic i mamy cały line art. Co teraz? Będziemy się przygotowywać do kolorowania, czyli duplikujemy nasz line art i zmieniamy tutaj ten pierwszy na kolor, aby wiedzieć, że tutaj będziemy nakładali kolor. I jest już w 100% widoczny. Wybieramy sobie kolorystykę naszego Amonga. Niech będzie to dziewczyna. Różowy kolor będzie w sam raz na naszą koleżankę. A wizjer klasycznie niebieski, ale ten troszeczkę za ciemny, więc wybierzmy troszeczkę jaśniejszy kolor. Tu moja jest paleta, oczywiście można mieć paletę dowolną. Ok, to teraz należy dodać plusem kolejne warstwy, które będą nam robiły światło. Nie będziemy cieniować na ciemno, tylko będziemy rozświetlać. Światło pierwsze i światło drugie. A zaraz zobaczymy, po co nam to potrzebne. Jeżeli będziemy teraz
używać cieniowania lub rozświetlania, należy nasz obrazek, nasze kontury zaznaczyć. Zaznaczamy i mamy, jak widać u góry, zaznaczona warstwa, cały kształt naszego emonga. A po to, ponieważ jeżeli będziemy rysowali na naszym emongu cień lub rozjaśnienie, to nie będziemy wychodzić poza krawędź obrazka. Czyli możemy sobie, proszę, zacząć szeroko, następnie wypełnić białym i nic nam nie wychodzi poza ani na krawędź naszego emonga, ani na zewnątrz. A i tutaj, ponieważ światło pada z góry, to taki szeroki uśmiech i też na wizjer również mniej więcej coś takiego. Wiadomo, jeżeli ktoś ma tablet graficzny, to mu to wyjdzie dużo lepiej. Wygląda to komicznie, jakby go śnieg przysypał, w związku z czym światło zmniejszamy do 30 do 40%. I jeżeli jesteśmy zadowoleni, a wygląda całkiem, robimy światło drugie, czyli ten taki mocniejszy refleks świetlny na wizjerze, ponieważ jest szklany. I tak samo jest on całkiem biały. Wypełniamy i zmniejszamy przezroczystość. Krycie warstwy, dokładnie. Zwiększamy przezroczystość, a zmniejszamy krycie warstwy. I mamy naszego emonga. Możemy teraz zapisać go bez tła, czyli wybieramy sobie tutaj tło żadne, odhaczamy zaznaczenie i zapisujemy jako przezroczysty PNG. I możemy się już nim bawić do woli. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu, a teraz zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to tylko klik, a dla mnie to coś bardzo ważnego.